Cześć, słuchajcie, wybieram się właśnie do TRS Racing, do mojego znajomego Tomka. Do zobaczenia. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w TRS Racing. Dzień dobry. Witam Cię, Macieju. Witam Cię, Tomku. Cześć. Cześć. Co tam słychać? Opowiadaj. Co jest na warsztacie u Ciebie? Same fajne rzeczy. Same fajne rzeczy? Możemy wyjść może najpierw na parking. Okej, wychodzimy najpierw na parking. Mamy dużo włoszczyzny. O, tu jest coś ciekawego. Część samochodów oddają w tygodniu, więc jest ich trochę mniej tym razem. Ale za to są ciekawe. Powiedz coś więcej o tym egzemplarzu. To jest 124 z USA w automacie. Robiliśmy go na 230 parę koni. No to oczywiście w tym napędzie musi fajnie podawać. W tym napędzie przywiózł go klient, żebyśmy tam jakąś jedną usterkę naprawili i przy okazji zaprojektować big breaka, bo hamulce nie dają rady na torze. Są bidne bardzo. Hamulce za małe. Tak, widzę naklejkę, czyli gdzieś fura na track dayach jeździ. Na Silesii. Na Miata Challenge. To chyba jest jedyna włoszczyzna na Miata Challenge, ale to taka Mazda w zasadzie, więc się łapie. Tak, bo jest zbudowana na podwoziu Mazdy, nie? Co tu jeszcze mamy? Kajtka czeka na nową skrzynię, trzecią czy czwartą już. Trzecia skrzynia DSG. Wszystkie się poddają. No poddają się, no niestety, no ale... Fabryka nie przewidziała, że... Ale jak już działa, to powiem Ci, że jedzie ten wóz, naprawdę. No, DSG fajnie przenosi. To nie ma dwóch zdań. 4 buty. No, to przyspieszenie musi być... No, wyrywa z butów. No nic, no przyjdzie skrzynia, jakaś tam wzmocniona ma być. Założymy, zobaczymy. To jeszcze może coś o tych dwóch abartach. To Punto przyjechało na regenerację skrzyni M32, to standard. Standardowa procedura. Także to myślę, że we wtorek do Fajrantu będzie ogarnięte. I 500. A tą 500 to jest dosyć ciekawe. 500 ona jest szykowana tylko na tor. O. Tak. Około 250 koni. Całe zawieszenie DNA przód. Drążki przód grubsze, tył dołożony, rozpórki. No, czyli to nie będzie typowe auto na ulicę. Nie, coraz mniej nadaje na ulicę. No jeszcze parę rzeczy musimy dokończyć. A to jest chyba jakaś bogata wersja, nie? Te SCS to jest oryginał? Nie, to nie jest oryginał. To jest naklejone. Dobra, idziemy do środka. I jest klasyczna motoryzacja. Coś rzadkiego u nas w naszym kraju, czyli Lancia Delta Integrale. Zdecydowanie. Nie wiem, wiesz, to jest w Polsce. Budzi emocje. A to jest Integrale Evo 2. Evo 2, czyli już ta poprawiona, mocniejsza wersja. Tak, to jest końcowa seria, 94 rok. No to myślę, że w takich w Polsce jest kilka sztuk. Kawał roboty było włożona. Może powiedz o zakresie pracy, jakie ty przy niej robiłeś. Robiliśmy tak. Podniesiemy machę. Naciski były w tragicznym stanie. Nie podniesiemy maski. Ale musimy zrobić cięcie tutaj. Słuchaj, no powiedz co robiłeś przy niej. Wiesz, to robiliśmy tak, regeneracja zacisków była we flashbacku robiona. Nie wiem, czy coś będzie widać przez tą felgę. No w stanie tragicznym, można powiedzieć. Szczególnie tylne, bo ręczny w ogóle nie działał. Czekaj, masz przejdę z drugiej strony. Więc zaciski, przód, tył, linki ręcznego. Dodatkowo założyliśmy z tyłu rozpórkę w bagażniku i pod spodem rozpórkę dolną zawieszenia. Tutaj zostały wymienione wszystkie węże, wszystkie możliwe węże, jakie są pod maską, na silikonowe odpowiedniki, łącznie z jakimiś podciśnieniami, wszystko totalnie. Wszystko poszło nowe. Niestety ząb czasu tam to oryginalne zabił, coś tam było ratowane, sztukowane, wiesz jak to jest. Tak, trzeba. Więc to zostało wszystko ogarnięte. Co tam jeszcze? Rozrusznik, alternator, nie było ładowania, nie chciała czasami odpalać. Czyli takie uruchomienie, nie robiłeś tu żadnych modyfikacji. Taki większy serwis. Większy serwis. No, bo nie było jakoś tam strasznie niedziałająca, ale no, miała takich niedомagań sporo. Nie? Może intercooler nowy, oryginalny, nowa chłodnica, akurat aftermarketowa, ale naprawdę porządnie zrobiona. Aluminiowa ze spalem, ten spal się króciutko włącza, tylko chodzi kilka sekund, nie tak jak tamten wiatrak. Przy okazji nie mogłem patrzeć, zrobiliśmy też pokrywkę, bo była bardzo poobdzierana już. Pokrywka wygląda pięknie. No, robiłem jakąś tam robotę. Poprawiliśmy dolot tutaj z osłoną, bo była też taka
No nie podobała mi się. Jest przegroda, Tak, zimny zrobiliśmy dolot. to jakoś tam z aluminium do porządku. Co tu jeszcze? No jeszcze nas czeka strojenie, bo niestety auto podszarpuje gdzieś tam jak wchodzi na większy boost, więc trzeba to w softie poprawić. Ale myślę, że Łukasz to ogarnie. Może powiedz też coś o dostępności części takiego samochodu, bo myślę, że to ciekawy aspekt. No wiesz Skąd części, wiesz, jaki czas oczekiwania? Wiesz co, powiem Ci tak, w Polsce to raczej nie dostaniesz nic. No nie czarujmy się, nie ma sklepu jakiegoś tak mocno zaopatrzonego, jakieś eksploatacyjne rzeczy, nie wiem, klocki, coś tam to kupisz, ale na przykład takich węży, to o takich rzeczach można zapomnieć w ogóle. Więc to tylko nas ratują jakieś sklepy spoza Polski. Na szczęście w końcu tam już w którejś próbie kolejnej znalazłem taki sklep, że części przychodzą w 3 dni w zasadzie od kupienia. Kupujesz, płacisz PayPalem, nie ma najmniejszego problemu, komunikacja ze sprzedawcą, mamy, nie mamy, wyślemy. Także nie ma tragedii, jak na taki wóz rzadki to naprawdę spoko, myślę. Także wszystkie takie czyli jest jakieś wyjście i kontakt, nie tak, że kupujemy Lancia Delta i nie możemy jej serwisować, musimy dorabiać. Pokażmy też może wnętrze, nie wszyscy widzieli. Ale także tutaj nie ma się czym no chyba kot kombi jest na wierzchu, no bo będziemy stroić. Tak jest. Wnętrze jak wnętrze, jak każda Delta. Nie ma osoby, która tutaj wejdzie, żeby się nie zapytała o ten samochód. Dokładnie. I jeszcze wydech kompletny No tak, od tu turbiny. jest oryginalny stalowy. Także zrobiliśmy całość z nierdzewki, przód 3,5 cala, tył na 75 cala. No i na tłumiku z MG Motorsport. Tam z tyłu będzie go ładnie widać pod zderzakiem, możesz tam wyjechać, zobaczyć. Dobra, przejdziemy zobaczyć tłumik. Na środku. Koniec poprzed, wiesz? Okej. Jest, złapaliśmy. O, widać od razu rozpórkę dolną, tak? Tak. Którą montowaliście. A to jest też z tej firmy DNA? Nie? Czy oni nie dorabiają? Nie, to jest OMP. Nawet zamówiliśmy w Polsce. Dało się. O, czyli takie części rajdowskie w Polsce są. Jest bardziej popularne, no bo rozpórki jednak są Tak. bardziej popularne niż na przykład węże do podmów, które szukałem długo. Dokładnie. O, tu jeszcze z tej strony pokażemy dolot. No, ten stożek już tu był, tylko tak jak mówię, ta osłona była trochę taka nie do końca wyjściowa i to było tak wszystko w powietrzu i myśmy to No i poprawiony jest do intercoolera, co nie? Tak, tipa zrobiliśmy całego nowego, bo tamten był tak urzeźbiony, że już nie szło z niego nic zrobić mądrego. Oczywiście można kupić też oryginał, ale zrobiliśmy z alusa. Myślę, że spoko. Jest ładnie. No, tak trochę odświeżyliśmy tą komorę, bo No, wygląda zdecydowanie świeżo. Gdzieś mam zdjęcie sprzed, ale to muszę poszukać. Płyn wspomagania też zmieniliśmy, bo było nawet węże od wspomagania wymieniane, także przy okazji taki mały serwisik takich rzeczy. Można będzie eksploatować Deltę spokojnie. Myślę, że ten sezon sobie przejeździ. No, jakieś tam inwestycje jeszcze klient musi zrobić, ale to ten sezon sobie przelata, myślę. No i super. Przewody w oplocie, widzisz, jeszcze a propos hamulców były też zrobione. Czyli oprócz takiego serwisu to też doszły modyfikacje, nie? No takie usprawnienia można powiedzieć, no może nie jakieś grube mody, czyli być może po strojeniu będzie trochę więcej koni. To czas pokaże, bo chodzi o to też, ważne, żeby działało. Ona gdzieś podszarpuje przy przyspieszaniu, przy wejściu na wyższy boost, tak jakby boost cut łapał, więc to musimy sprawdzić. Jeżeli tego boost cuta już nie będzie i nie będzie nam szarpała, to już będzie całkiem przyzwoicie. Dobra, słuchaj, tak może tyle o Delcie. Tu jeszcze, zanim przejdziemy do Opla Speedstera, to mamy jeszcze taki silnik z ciekawymi modyfikacjami. Jaki to jest silnik? Z jakiego samochodu? Wiesz co, to jest Fiat Coupe Lancia Delta Integrale tak naprawdę, czyli 2.0 turbo 16, 4-cylindrowa. Przygotowujemy go od tam 380, może 70, no coś takiego. No jest trochę nadwyrost może konstruowany, ale to też z takiego powodu, że nie chcemy sobie blokować późniejszych ewentualnych jeszcze modów pod wyższe moce. Także zobaczymy. No takie 350 chcemy mieć na pewno. Czyli zakres będzie modyfikacji tak, będzie najszerszy. Nie robimy tam jakichś karkołomnych rzeczy, ale... Widać, że to nie jest stage 1. No. Co, mamy kute tłoki z JP Pistons do niego. Nie będą pękać półki. Myślę, że nie. Mamy kute korby jakieś tam. W sumie każda kuta korba jest lepsza niż oryginalna. Dokładnie.
Więc one są już sprawdzone, czy nie są owalne i tak dalej, więc można je montować. Mamy głowicę obrobioną w Jag Motorsport razem z wałkami CAD-CAMSA. No tu może gdzieś, O, coś tu widać, kanały. kawałek No nie będę je rozpakowywał. No pewnie, że tak. To się tu trochę kurzy. Zajrzymy sobie, o, widać. No, jest tak dosyć fajnie zrobiona. Jest spory przepływ Tak, powiększony. Grzesiek mówi, że one mają bardzo nierówne kanały między cylindrami, później wychodzi w cały świat wynik, nie? Albo kuleją, albo... No, Takie były odlewy w tamtych latach, no nie ma się co też czarować, że nie Tak. były jakieś precyzyjne super. I do tego wałki CAD-CAMS, jak Tak, widzimy. CAD-CAMSy, wałki równoważące usuwamy. Mam taki zestaw gdzieś fajny właśnie, pokażę. Pokaż zestaw. Czyli moc będzie oscylowała w granicach 400 koni, ale będzie przygotowana na więcej. Wałki, tak, bo wada tego silnika to oczywiście wałki wyrównoważające. Czy wada nie wada, no do sportu się je wyciąga, że po prostu tu nie bruździły, nie zajmowały niepotrzebnie miejsca. Pokaż ten zestaw. Wiadomo, jak pasek się zerwie od tych wałków albo przeskoczy, wciągnie go w pasek rozrządu, jest po temacie, nie? Tu mam z Vlog Motorsport taki fajny zestaw do usuwania tych wałków. Jeszcze jeden element nam tylko ma dojść. Fajna rzecz. No jest to tak dosyć zrobione, myślę, że mega profesjonalnie. No nie ma co się tutaj oszukiwać. Jest to tak zrobione precyzyjnie, że czapka z głów. Nie robione szlifierką, tylko raczej, Nie, to raczej na Także cence. to mamy tak. No będziemy go składać już myślę, że w najbliższym czasie do kupy. Brakuje nam jeszcze tylko szpilek do stóp, ale to jakoś to zorganizuję. No, a turbosprężarka? Wiesz co, taki był pomysł, że i tak chyba zostanie, żeby zrobić to na MG, po prostu A45. No jest, myślę, że cena i dostępność tej turbiny jest mega adekwatna do rezultatu, nie? W sensie, że bardzo dobry wynik można zrobić za taką cyfrę, bo taką turbinę kupisz za 2,5 koła. Czyli jest to bardzo dobra 3 niech cena. będzie. No to za 3 koła co kupisz, tak naprawdę. Z używek Lancera jakiegoś zajechanego. Tak, no, jedynie to z najpopularniejszych rzeczy. A AMG fajnie wstaje, bo nawet to ćwiczyliśmy już w 1.4 i nie wstawała źle, więc to będzie w 2.3. Na pewno się pozbędziemy laga tego typowego dla tych silników, nie? Gdzie ta stara Tak, w tych starszych silnikach jest to mega odczuwalne. No, nie? nawet jak to działało kiedyś, nie? Kiedyś nie było zmiennej geometrii. No to nie chodzi o geometrię, wiesz, waga wirników, konstrukcja samej turbiny, przepływ tych spalin, to wszystko jest Kształt ważne, wirników nie? też, nie? To jest wszystko ważne, także... Nie wiem, będziemy zdradzać, w czym to będzie jeździć? Możemy Możemy powiedzieć. To, będzie to jeździć w replice rajdowego Poloneza w pierwszej budzie. OBRSO. Tak to miałoby wyglądać. Buda już jest zrobiona u klienta. Po prostu chciał mieć lepszy motor niż tę dwulitrówkę wolnosącą. Chciał mieć doładowany silnik. Tak. No, bo był Polonez Turbo w historii Ale to naszych oryginalny rajdów, silnik. ale to oryginalny silnik Tak, 1.5. tak. One się bardzo psuły. Nic dziwnego. No, ale wiesz, ale był, jest jeździł, takiego, czyli... Tak, ja widziałem. Ale wiesz, tutaj od razu padła decyzja na ten silnik, no bo jaki inny wsadzisz do Poloneza, żeby w miarę jeszcze Dokładnie. był w temacie. Tak, no żeby to Nie była pasowało. to jakaś Honda czy Żeby to nie było 1.8 turbo na przykład. Tak, no a fartem udało się go kupić, bo jest tych silników strasznie mało. O, tu jest skrzynia do skrzynia Poloneza. Ze 132. Świata 132 pasuje, powiedzmy. No, powinna w miarę pasować. Tam do dzwona pasuje, w sensie do blok skrzynia pasuje. Musimy tylko skonstruować lepsze sprzęgło. Fajny gadżet, wybierak skrzyni Abarth. No jest taka Rzecz mało zdobywalna. No ale to czas przyszły, zobaczymy co z tego będzie. Powoli. No tutaj akurat nie ma presji na szczęście. Tak jest. Dobra, przejdźmy może jeszcze do Speedstera? ciekawego projektu, ciekawego samochodu, jakim jest Opel Speedster pierwszej generacji, tak? Tak. Wiesz co, przywieźli nam go wczoraj klienci i tak naprawdę będziemy się dopiero za niego zabierać. Zdążyliśmy go tylko tu wstawić na razie i trochę ogołocić z kabli. Wiadomo, jest to był silnik rozebrany. oryginalny, ten 2.0 turbo. Jeździło to sobie w płaskich wyścigach, gdzieś tam po Poznaniu, po Brnie i tak dalej. No ale ten silnik się okazał na tyle awaryjny, że w końcu klienci zrezygnowali. I padło tak, że robimy mocną K20 z Hondy. Czyli będzie będzie wolnossakiem, bo on chciał jeździć w tej klasie do 2 litrów. Tak, w wyścigach trzeba to też sobie właśnie Tak, więc dobrze sobie przemyśleć. jeździł w klasie niżej niż wcześniej. No i tyle. No, To chyba najlepsza opcja, jeśli chodzi o wolnosaka, żeby była myślę, duża moc. Tak, najbardziej rozwojowy, najmniej awaryjny silnik, jaki można Dokładnie. sobie wymyśleć. Dostępność części
strojenie, nie będzie żadnych problemów. Kupa różnych gratów pod tyłem, jakieś wałki, tłoki doprężające, cudawianki, wszystko można zrobić, kupić. Nie trzeba, jak na przykład w przypadku Fiata czy innych rzadziej robionych samochodów, Na czegoś przykład wymyślać. Lanci Delty Integrale. Nie no, do Delty kupisz tam dużo, tam No. silnikowe rzeczy kupisz, ale na przykład do niektórych aut, które robimy, no to dużo częściej robimy po prostu naszych customowych, bo nie ma i nie kupisz, nie? Musicie sami dorabiać, Sami sobie kombinować, tam już żeby dużo działało. Mamy mnóstwo takich rozwiązań gdzieś tam już, które są już dla nas wycinane laserem i tak dalej, bo tego nie ma, a to mega poprawia, wiesz co, pracę ułatwia, no nie? Niż tam rzeźba Tak szlifierką przysłowiową. Tu jeszcze leży taka ciekawa rzecz. Tak, no bo tą K20 złączymy z tą skrzynią, to jest sadew sekwencyjny. Bardzo malutka, zgrabna. Mała i lekka skrzynia, no ale myślę, że zrobi mega robotę. Na początek mamy to co? No musimy zawiesić, mamy dwa silniki, jeden zawieszamy i uruchamiamy, na drugi będziemy sobie robić na większe moce, na spokojnie. Czyli pierwszy będzie z fabryczną mocą. Tak, żeby go po prostu sprawdzić samochód, jak to wszystko funkcjonuje, żeby to wszystko zadziałało, ruszyło. Tak, zrobić testy, a potem dopiero ruszyć z modyfikacjami. Wiesz, no, bo to będzie na EcoMasterze na EMO. No właśnie miałem pytać o Tak, komputer. będzie na EMO. ADU w środku, no tak chcemy to zrobić z takim lekkim rozmachem. W sensie, żeby to było naprawdę wszystko miało ręce i nogi. No myślę, Tutaj że była chłodnica będzie... oleju, ona tutaj zostanie. W tym miejscu podłączymy sobie. No tu są takie fajne nawiewy. Tak, tak. Chłodnica zostanie i widać ciekawe zawieszenie. No, Takiej zawieszenie mało znanej firmy. mało znanej. No nie no, zawieszenie jest top. To jest jedyne, All-ins, którego także... nie musimy robić tutaj w tym samochodzie w zasadzie. Zawieszenie i karoseria. Tak, czyli auto już jest przygotowane do jazdy, trzeba tylko usprawnić silnik. miało się demontować. Układ jezdny. Zamiast tego kulera, który tutaj jest, będzie wlot do filtra powietrza. Zimny dolot. Jest miejsce, także Tak, jest tutaj fajnie to zrobione. pole do manewru. Chcemy założyć ITB później do tej K20, więc to będzie naprawdę fajny temat. Może być naprawdę... Mikrodoładowanie tu powstanie. Nie? Do tego mamy jeszcze zrobić hamulce przód tył, bo nie ma w tej chwili żadnych. Tworzyć, kombinować. Zobaczymy co to się uda wymyślać. Generalnie auto już jeździło, też jeździło ostatnio 15 lat temu, jak mówił właściciel. No fajnie, ciekawe autko, małe, lekkie. Takiego jeszcze nie robiliśmy, zobaczymy co z tego. No, też pierwszy raz się spotykam z tym samochodem tak naprawdę. Pozycja za kierownicą też jest ciekawa. Siedzi się na środku. Wskakuj. O kurde, to żeś teraz wymyślił. A jest ten, kierownica z releasem, możesz sobie zdjąć. O, powiem Ci, że No bo kierownicy nie zdjąłeś. pozycja jest mega ciekawa. Czekaj, bo cię... Jest fajna pozycja za kierownicą. Mała kierownica, pewnie jest krótka przekładnia. Jest przekładnia krótka, tak. Także tutaj już mamy skręcone koła w pełni. Nie trzeba No ruch jest wracać. mega mały. Obrotomierz, licznik i nic więcej. I hebel. Przypomina trochę Toyota MR2. Jak się to ściąga? Od wyciągania może, wiesz co, może... Kierownica jest quick release. Ciekawy mechanizm. No i teraz byś wsiadł jak człowiek, nie? Teraz wsiądę jak człowiek, dokładnie. I cyk, zapięta. Opel Corsa C. I tym podobne. Latająca manetka. Bardzo ciekawy samochód. Dobra, może wysiądę stąd jakoś. No wiesz co, myślę, tydzień, dwa będzie coś widać już. No pod maską to złe określenie. Bo z tyłu... Bez kierownicy się wysiada znacznie lepiej. No... Chyba innej opcji nie widzę jeszcze. Ktoś roślejszy miałby tym jeździć. A tu jest hardtop na to? Jest, tak. Bo jak miałem głowę, to miałem na wysokości, powiem Ci... Klatki, nie? Nie wiem jak tu w kasku. No ale to wiesz, no to hardtop idzie tędy tutaj po wierzchu tylko. Tam chyba nawet nie ma jakiejś specjalnej konstrukcji od spodu. To jest samochód typowo stworzony fabrycznie do jazdy po torze. Nie no, samochód fajny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pokaż może to zawieszenie, nie? Jest mega ciekawe. To jest fabryczne zawieszenie, słuchajcie. Z takimi mocowaniami. To jest fabryka, tak to było robione w tamtych latach i jak widzicie działa. Jest, Olins Tak robi robotę. W ogóle tu mamy
robiąc jeszcze wracając do hamulców, to będziemy usuwać serwo całkowicie, będzie Będzie bez wspomagania. tak, będzie pedal box. No to co, tyle na dzisiaj z materiału. Widzimy się przy następnej okazji. Na razie.